Siema. Ostatnio się zastanawiałem, czy jestem tutaj sam. W sensie, czy jestem jedynym Polakiem, który mieszka w La Serena. Jak oglądałeś moje wcześniejsze filmy, to wiesz, że w jednym z odcinków próbowałem kogoś znaleźć z Polski. Inaczej, próbowałem z kimś porozmawiać, kogoś znaleźć i zapytać się, czy zna kogoś, kto mieszka z Polski tutaj. No i powiem Ci szczerze, że złą taktykę obrałem, ponieważ nie dość, że tutaj były alerty tsunami, nie dość, w sensie niezbyt przyjemny czas dla Chilijczyków, to jeszcze poszedłem w góry, człowieku. I no, zła taktyka. Wynik, rezultat mógł być tylko jeden. Praktycznie byliśmy sami tam w tych górach, a jak ktoś się pojawił, to jacyś sportowcy, w sensie ktoś na rowerze, na motorze przejeżdżał. Przychodził jeden chłopaczek i on rozmawiał ze mną przez parę minut, bardzo sympatyczny, aczkolwiek nie chciał być na kamerze, więc uszanowałem to. Powiedział mi, że nie zna nikogo. Musisz mi uwierzyć na słowo, ale powiedział mi, że nie zna nikogo. A dzisiaj idę po prostu w miasto. Zmieniam taktykę, idę w miasto. Jest blisko weekendu, jest piątek rano. Mam nadzieję, że uda mi się z kimś porozmawiać, to jest pierwsze. No i mam nadzieję, że ktoś mi powie, że jednak tutaj nie jestem sam. Ponieważ gdziekolwiek nie byłem na świecie, to zawsze spotykałem kogoś z Polski, kto mieszkał tam. Więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Tak więc, jestem teraz w La Serena i ogólnie tutaj mieszka około 300 000 osób i do tej pory nie spotkałem nikogo z Polski, w sensie nikogo, kto mieszka tutaj z Polski. No i tak sobie pomyślałem, no nie będę się pytał znajomych, w sensie nie będę Ci pokazywał reakcji moich znajomych tutaj, ponieważ moi znajomi wszyscy mi powiedzieli, że nie znają tutaj nikogo z Polski, kto mieszka. Nawet się pytałem byłego burmistrza La Sereny i powiedział, że nikogo nie zna, że pracowały tutaj osoby w obserwatorium, aczkolwiek nie zna nikogo tutaj, kto mieszka, więc no tak, nie będę Ci mówił o moich znajomych, bo to by było niesprawiedliwe. Najlepiej się spytać obcych osób. No i wiadomo, nawet burmistrz może kogoś nie znać, a może ktoś z miasta akurat kogoś zna, ma jakiegoś znajomego, nie? To miejsce jest pierwszym miejscem, w którym zaczęły się pojawiać problemy w głowie. Powiem Ci, że to jest trudniejsze niż mi się wydawało, ponieważ wiem, że nie mówię dobrze po hiszpańsku, to po drugie nie każdy chce być na kamerze, a po trzecie no, wytłumacz komuś Twoje zamiary bez dobrego języka hiszpańskiego. Ciężka misja, no ale zobaczymy. Postaram się kogoś zapytać, mam nadzieję, że się uda. Dzięki osobie, która tam siedziała i rozmawiać z nią, udało mi się przełamać strach, no i po prostu ruszyłem w miasto. Czy właśnie usłyszałeś kogoś śpiewającego? Nie bez powodu zostawiłem tą scenę. W tym właśnie miejscu miałem swój drugi dramat w głowie. Strach przed oceną, strach o tym, czy ktoś mnie zrozumie. Pełno osób przechodzących, ja z kamerą, spojrzenia. Ale ten właśnie chłopak, który śpiewał, coś mi pokazał. Dał mi siłę w środku. Pomimo tego, że może nie ma najlepszego głosu. Ale on tam był, śpiewał, próbował, ćwiczył, nazwij to jak chcesz. Walczył ze strachem, ludzie przechodzili, śmiali się, oceniali. Ale on kontynuował, nie patrzył na nic. I właśnie tak w sumie jest, że większość będzie Cię oceniać, jak wyjdziesz ze swojej strefy komfortu. Może nawet ten chłopak nie wie, ale dał mi siłę, żebym nagrał ten odcinek. Okej. Soy Łukasz y yo quiero preguntarte si tú sabes una persona de Polonia que vive en Chile. No en Chile, en La Serena, lo siento. En La Serena, que vive, no como turista, pero que vive. Yo no, como dije, no soy de acá, soy de Arica. Arica. Yo de Serena.
ella vive acá en Serena. Desde San Marcelo. ¿Sabes una persona de...? Primero que conozco. Sí, sí, creo yo estoy una persona de Polonia como única. Sí, Que vive aquí, no turista. sí. Sí, pero no sabes. No. No. Ok, gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es ¿Mañana? Lukasz. Bukash. Es más fácil para ti como Lucas. Luca, ya. Lucas, sí. Ya. Pero en Polonia dices Łukasz, como L con Ya. Lucas. Łukasz en Polonia. Aquí solo Lucas. Luca es más fácil. Amigo, aquí, amigo. Amigo friend. Este es YouTube. ¿Verdad? YouTube. Para YouTube, ¿Eh? sí. ¿Y cómo lo busco? Yo voy a mostrarte mi canal, ¿sí? Sí, y tú puedes Saluda a la cámara, mi amor. suscribir, ¿sí? Y si quieres, tú puedes suscribir. ¿Teléfono para comunicarnos? A mi teléfono, sí. ¿Tiene el número? Yo te lo soy anoto. youtuber. Número, ok. ¿Ya? Final. Final. Sí, Final. y yo soy Adiós. youtuber. Quiero preguntarte si sabes una persona de Polonia que vive en La Serena. No conozco a nadie en este momento, ni me acuerdo de nadie que venga de Polonia y que esté viviendo acá en Serena, para nada. Nada. Ok, muchas gracias. Gracias. Udało też mi się porozmawiać z panem, który mieszka 40 lat w La Serena. No conozco a ningún polaco acá en Chile. Gracias. Ok. ¿Sabes una persona de Polonia? De Polonia? Polonia. Que vive aquí. Vive. Soy polaco y yo creo que soy solo como único. Polaco aquí. Polaco único. No vi una persona de Polonia. No vi una. No polaco aquí, no. Es todo. Muchas gracias. Ciao, bye bye. W ogóle powiem Ci, że nie jest łatwo, kurczę, podejść do kogoś i bez języka, tak, no nie tak całkowicie bez języka, coś tam umiem, ale do kogoś podejść i zagadać, to jest taki strach, powiem Ci. W sensie, to jest tak, strach. Podejdę i z każdym, z kim do tej pory rozmawiałem, mega przemili, z moim łamanym hiszpańskim, zawsze się udawało dogadać. No ale to jest takie ciekawe uczucie, powiem Ci. Ciekawe uczucie. W Anglii pamiętam, że nie miałem takich dużych problemów z dogadywaniem się. Zawsze udawało mi się tam jakoś, jak czegoś potrzebowałem, zapytać się najprostszych rzeczy. Nie miałem takiego stresu w środku. Ale no tak jak powiedziałem, zawsze jak spędziłem 5 minut na zastanawianiu się, czy ktoś mnie zrozumie i podchodziłem, to za każdym razem się udawało dogadywać. Ciekawe to jest, naprawdę. No ale dobra. Tak to wygląda. Myślę, że na ten moment nie chciałbym się pytać więcej osób. Dużo osób, zanim w ogóle stworzyłem ten kanał, z wieloma osobami rozmawiałem i każdy z nich, musi mi uwierzyć na słowo, każdy z nich mi powiedział, że nikt tutaj nie mieszka, z Polski. Wiem, że w Santiago mieszka sporo osób. Dowiedziałem się tutaj od paru osób, pozdrawiam, z kanału, którzy tutaj mnie śledzą. Aczkolwiek w La Serena, no ciężko. Tak to właśnie wygląda. Aczkolwiek to nie jest ostateczny werdykt. Zapytałem się paru osób teraz, wcześniej, aczkolwiek no tu jest prawie 300 000 ludzi, więc byłoby to nie fair, jakbym teraz dał werdykt. Aczkolwiek ten pan, to naprawdę, powiem Wam, ten, który 40 lat mieszka, to w wielu miejscach pracował, z tego co mi powiedział, tu dużo ma kontaktów i był bardzo zaskoczony, że w ogóle jestem z Polski. Zapytał się, dlaczego jestem tutaj, jaki miałem motyw przyjazdu. No ale myślę, że to jest taki troszeczkę dowód na to, że może faktycznie jestem tutaj sam. Kurczę. W jakimkolwiek kraju nie byłem. Odwiedziłem
parę miejsc, to zawsze gdzieś tam byliśmy, gdzieś tam żyliśmy, gdzieś tam żyjemy, a tutaj może faktycznie jestem w miejscu, w którym nie ma Polaka. O. No dobra, to tyle na dzisiaj, bo się znowu rozgadałem. Życzę Ci wszystkiego dobrego i myślę, że będę kontynuował tą podróż. Spróbuję jeszcze parę osób się spytać, zrobię jeszcze może jakiś odcinek na ten temat. Tak więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam Cię z Las Areny, trzymaj się.